Ten film jest skierowany zwłaszcza do osób, które mało obchodzi serię Fazbear Frights, bo dobrze wiemy, że nie wszyscy będą chcieli przeczytać całą serię. To jest 12 książek, po 200 stron każda. No i ta seria stwarza same problemy w fandomie, bo jeżeli nie czytasz książek, to nie dogadasz się z osobą, która czyta. Dlatego właśnie robię to streszczenie tutaj, żeby każdy miał jakiś ogólny obraz tej serii. Fazbear Frights skończyło się w zeszłym roku, więc mamy dużo odpowiedzi, choć wciąż nie wszystko jest jasne. No bo ta seria wprowadziła ciężką atmosferę w fandomie. Taka trylogia Charlie nie była dużym problemem, bo sam Scott kazał nam nie doszukiwać się tutaj niczego. Podobieństwa istnieją, ale tamta historia nie miała być żadnym dowodem w teoriach. Teraz jest inaczej. Fazbear Frights ma bezpośrednio łączyć się z fabułą gier. Ma wyjaśnić przeszłość serii. No i sprawia same problemy. Nie chodzi tutaj o to, że ludzie nie lubią czytać książek. Problemem jest ogrom informacji do nadrobienia, a także przeróżne interpretacje tych historii. Dla kogoś książki mają duży autorytet, dla kogoś innego nie. W ten sposób uznajemy cudze argumenty za nieistniejące i głupie. Nie da się w taki sposób dojść do porozumienia. Musimy znaleźć jakiś wspólny język. Ja jestem bardzo do tyłu w omawianiu książek, a ta seria skończyła się już rok temu, więc ważne jest, żeby wszystko ogólnie omówić. Dzisiaj wyjaśnię fabułę pierwszych 6 książek, bez jakichś dalszych spoilerów, ale też powiem o podstawach całości tej serii. To chyba dobry deal. Zamiast jakiegoś poczucia winy, że jesteście do tyłu, że musicie przeczytać parę tysięcy stron strasznych historii, obejrzyjcie tylko te kilkanaście minut filmiku. Streszę co najważniejsze, ale też zinterpretuję kanon tych książek na swój sposób. W przyszłości będzie drugi filmik, który omówi całość tej serii, ale to raczej jeszcze nie w tym roku. Sama w sobie Fazbear Frights to seria 11 książek, po 3 historie w każdej. 12 książka też istnieje, ale nie jest traktowana jako kanoniczna, składa się z porzuconych historii. Co powinno być oczywiste, straszne historie kręcą się zazwyczaj koło animatroników. Traficie tutaj na wszystko, czego się można spodziewać od FNAF. Wściekłe roboty, duchy, paranormalne sprawy. Niektórzy protagoniści giną, a niektórzy nie. Każde opowiadanie to osobna historia, która ma niewiele związku z resztą serii. Nie musisz się zastanawiać, nie musisz w ogóle znać serii Five Nights at Freddy's, żeby przeczytać i zrozumieć pierwszą lepszą historię z dowolnej książki. Jeśli ktoś jednak chce szukać, są powiązania między tymi historiami. Istnieją tak zwane Stitch-Right Stingers, czasami nazwane po prostu teaser, czyli specjalne historie na koniec każdej książki. 12 nie ma nic takiego. Te historie łączą wiele wątków w jedną historię i nadają całej serii jakiś kierunek. Jest to fajny format. Dla kogoś zwykłe historie, a dla innych sekretna fabuła. Nie wszystkie opowiadania dzieją się też w jednym i tym samym świecie, czego dobrym przykładem jest historia Coming Home, powrót do domu. Dzieje się rok po zabójstwie, ale w czasach współczesnych. Wszystko inne raczej trzyma się przeszłości. Pierwsza historia podaje nam konkretnie rok 1985 na przykład. Bardzo prosta niespójność. Choć nie zmienia to faktu, że powrót do domu też ma ważne podpowiedzi fabularne. Seria ma swoją ważną, główną historię, ale każde opowiadanie z osobna też może mieć swoje znaczenie. Choć oczywiście nie musi, to trzeba zweryfikować. Bardzo ważny jest dla mnie fakt, że z reguły te historie po prostu dzieją się w takim samym świecie. Logika świata, logika duchów jest spójna, nic się jakoś mocno nie zmienia z historii na historię. A te opowiadania są przeróżne. Foxy rzuca klątwę na chłopca, który ma stracić rękę i oko. Studenci mają zrobić film horror i potwór, którego wymyślili, zaczyna atakować jednego z nich. Niektóre historie mają niewielki związek z robotami i pojawiają się one tylko na koniec, na przykład Samotny Freddy. Bardzo podobają mi się też zwłaszcza te opowiadania, które odtwarzają znane momenty z serii. Plusztrap ma takie same mechaniki, ale użyte w zupełnie inny sposób. Bardzo mi się podobało ostateczne rozwiązanie tamtej walki. Było też mniej smaczne opowiadanie o minirinach, czy też ciekawa historia Phantom Freddy'ego, która starała się uchwycić i rozwinąć jego szalony charakter. Historia Chicky opowiadała o duchach i emocjach, o The Happy's Day. Póki co w serii dostaliśmy The Happy's Day 2 razy. Dużo można stąd wyciągnąć, można się ciekawie bawić. No i choć Fazbear Frights wprowadza do fandomu masę chaosu, to nie uważam, że to jest zły format. Nie wszyscy przeczytają książki, ale wszyscy mają dostęp do krótkich streszczeń i teorii na YouTube. Tak to mniej więcej działało od zawsze. Nie wszyscy grali w gry, nie wszyscy przeszli wszystkie poziomy. Scena teorii wciąż skupia się na informacjach rozrzuconych po internecie. Nawet jeżeli przeszedłeś wszystkie gry, to warto się posiłkować fandomem w teoriach. Rozumiem, że jest to niewygodne, że jest to inne dla wielu osób, ale wszystko wciąż jest dosyć zrozumiałe. A więc, jaką historię opowiada Fazbear Frights? Przypominam, omówię póki co tylko pierwsze 6 książek. I głównym bohaterem tej serii jest tajemniczy robot o imieniu Stitch-Right, a także dusze, które go nawiedzają. Tak wygląda design użyty w The Ultimate Guide, a tak wygląda model, który dostałem. Nie jest to niestety dokładna interpretacja, bo Stitch-Right to w głównej mierze endoszkielet, który ma przyczepioną głowę lalki. Głowa nie ma żadnego wyraźnego kształtu, nie ma nosa, oczu czy ust, ale to wszystko jest dosłownie narysowane mazakami.
Ja będę używał tego, co mam. Ten model wciąż jest dosyć fajny, nawet jeżeli nie jest całkowicie dokładny. Jest masa różnych designów na internecie i ten jest chyba jednym z lepszych, z bliższych przynajmniej. Najważniejsze, co trzeba tutaj wiedzieć, to takie informacje. Ciało robota, głowa lalki, na której narysowana jest twarz i wspomnienia z różnych przygód, a także kaptur. W miejscu serca do robota jest podłączony akumulator, duża bateria, którą możecie interpretować na jaki sposób wam się podoba. Wracając do fabuły, Seatroid jest nawiedzony przez dwa duchy. Jest Jake, młody chłopiec, który zmarł na raka mózgu. Jest też Andrew, jedna z ofiar Williama Aftona. Cała seria skupia się mniej więcej na dwóch historiach. Pierwszej z nich Jake sprząta bałagan, który stworzył Andrew, a druga to jest póki co spoiler. Opowiada o innej postaci, której jeszcze nie będę wyjawił. Fazbear Fries najważniejszą ofiarą Williama Aftona jest Andrew. Nie mamy bezpośredniej odpowiedzi, kogo nawiedzał, choć są dobre sugestie, że Golden Freddy'ego. Istnieje też możliwość, że jedynie uczepił się swojego zabójcy. W pewnym momencie ma miejsce pożar, w którym William Afton umiera, ale nie do końca. Andrew utrzymuje go przy życiu i torturuje. O tym opowiada mężczyzna z sali 1280. Wyrażenie bardzo podobne do Ultimate Custom Night, ale widzimy je z zewnątrz. Zwłoki Williama proszą o ostatnią rzecz. Przed śmiercią chce dostać się do centrum dystrybucji Fazbear Entertainment. Gdy tam jednak trafia, jego ciało po prostu się rozpada. W ten sposób i William Afton, i Andrew nawiedzają różne zabawki produkowane w tym miejscu. Zaczyna się temat agonii. Negatywne emocje kryją w sobie ogromną siłę, po części prowadzą do nawiedzeń, ale, co akurat w Fazbear Fright jest ważne, przedmioty mogą nasiąknąć agonią i stać się odzwierciedleniem tych emocji. Takie przedmioty krzywdzą ludzi. W ten sposób emocje Andrew trafiły do wielu FNAF zabawek i powstały mechaniczne potwory. Na przykład Apport i Pleasure Chaser. Sam duch Andrew trafia do Apporta, Scott trafia do Street Frighta. Tymczasem Jake w młodym wieku zmarł na raka. Przed śmiercią był otoczony pozytywnymi emocjami. Choć ojciec był w wojsku, regularnie rozmawiali przez telefon i wyobrażali sobie przyjemne czasy, w których dzieciach jest zdrowy. Jego opiekunka tworzy lalkę prawdziwego Jake'a i ozdabia go wspomnieniami tych wymyślonych przygód. Pewnego dnia jednak ojciec ginie i następnego dnia umiera też chłopiec. Nawiedza lalkę prawdziwego Jake'a i znika. Oba duchy spotykają się wewnątrz Seatroida. Pewien naukowiec eksperymentuje na negatywnych emocjach i zbiera przedmioty, które widziały cierpienie, które dają jakieś odczyty na jego miernikach. Tworzy więc abominację. Używa endoszkielet, baterię Apporta, a także głowę lalki Jake'a, dzięki któremu Seatroid żywa. Robot jednak nieumyślnie zabija naukowca dotykiem. Tak powstaje robot kontrolowany przez dwa duchy. Andrew jest porywczy i bezmyślny, zabija dotykiem, ale wciąż dotyka ludzi, bo tego nie rozumie. Jake jest opanowany i odpowiedzialny i tylko dzięki niemu mogą normalnie funkcjonować. Jake widzi, co się stało z winy agonii Andrew, widzi jego wspomnienia i z tego powodu zbiera wszystkie przedmioty nasączone agonią, żeby je zniszczyć. Ciekawa sprawa jest taka, że lalka, prawdziwy Jake, otrzymała masę negatywnych emocji. Opiekunka dobrze wiedziała, że Jake nie wyzdrowieje i cierpiała, ale wlała też wiele pozytywnych emocji. Bardzo bezpośrednio historia o tym mówi. Wydaje mi się, że to wszystko sprawiło, że Jake jest wyjątkowy, ma niesamowicie pożyteczną moc w świecie FNAF. Może w każdym momencie odejść z tego świata, przypomnij sobie pozytywne wspomnienie z ojcem i już go nie ma. Może pociągnąć ze sobą innych i może też zmienić cudze wspomnienia. W wielkim skrócie Jake może stworzyć The Happiest Day. Według mnie jest to zasługa pozytywnych emocji wylanych w jego lalkę. Historia póki co kończy się bardzo oczywistym twistem. Jako że Andrew trafił w różne zabawki, to William też. Jak Andrew uczepił się swojego zabójcy, tak teraz William uczepił się Andrew i czekał uśpiony. Kiedy Jake skończył swoją misję i oboje mieli odejść, William zaatakował. W tej walce Andrew zniknął, ale Jake został wewnątrz Seatroida, a wtem zebrał wiele metalowych części, żeby stać się gigantycznym potworem. I tak się kończy 6. książka. Później dostajemy odpowiedzi na temat Williama, dostajemy też ten inny wątek, o którym jeszcze nie będę rozmawiał. Co sądzicie o tej historii? Jest dosyć ciekawa, jest dosyć prosta, otwiera parę nowych konceptów, a jednocześnie trzyma się starych zasad i je rozwija. To nowa historia w uniwersum. Po prostu tak, jakbyśmy dostali nową grę z serii. Bardzo podoba mi się Jake, bo chociaż jego historia ma praktycznie zero FNAF-a, przedstawić dziecko umierające na raka, to bardzo dobrze łączy się z uniwersum i tworzy coś wyjątkowego. Bardzo porządna historia według mnie. Jak jednak mówiłem, ta seria ma mieć wpływ na nasze teorie, więc nie możemy się nią cieszyć, bo zaraz będziemy się kłócić o fabułę. Jak mówię, jeżeli dwie osoby patrzą się na książki w różny sposób, to nigdy nie dojdą do porozumienia i taka dyskusja nie ma sensu. Będziemy siebie nawzajem ignorować. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymać się i znaleźć wspólny język, wyeliminować wszystko co niemożliwe. Bo zacznijmy od pytania, czy Fazbear Fright dzieje się w świecie gier? Słowa Scotta na ten temat nie były jasne. Niby niektóre historie są bezpośrednio powiązane z grami, ale można to różnie rozumieć. Taki The Ultimate Guide twierdzi, że to jest ten sam świat, ale mówi sporo dziwnych rzeczy, przez które nie wydaje się być godne zaufania. Opis Ellie sugeruje, jakoby Fazbear Fright łączył się z trylogią książkową na przykład. Według mnie Street Fright nie może być powiązany z grami. Ważnym powodem jest tutaj Andrew. Fazbear Fright wprowadziło zupełnie nową ofiarę Williama o zupełnie nowym imieniu.
nie ma związku z nagrobkami, ale wydaje się być Goldenem. Nie jest Cassidy, ale ma sporo podobieństw do Cassidy. Według Fazbear Frights ani Ugryziony Dzieciak, ani Cassidy nie są Goldenem. Tylko jest jakiś nowy Andrew, o którym wcześniej nie słyszeliśmy. Dlatego nie widzę w tym sensu. Andrew to nowa postać w nowym świecie, analogia do Cassidy, ale jednak inny dzieciak. Innym problemem jest mężczyzna z sali 1280 i to na wiele różnych sposobów. Historia opowiada o spalonym, ledwo żywym Williamie, który nie może zginąć. Ta historia musiałaby więc dziać się długo po FFPS, długo po 2023 roku, ale dzieje się w starym, słabo wyposażonym szpitalu. Idąc dalej, wszystkie opowiadania związane ze Street Fightem muszą się dziać jeszcze później. William musi trafić do centrum dystrybucji Fazbear Entertainment, żeby tam zabawki nasączone ogniem mogły zostać rozrzucone po świecie. Nie musi to trwać długo, może to być tylko parę miesięcy, ale wciąż mówimy o dalekiej przyszłości, która ma tu mało sensu. Druga rzecz, ten pacjent jest żywym człowiekiem. Kiedy mówimy o FFPS, o wielkim pożarze, William w tamtym momencie jest scrap trapem. Mówimy o duchu, który nawiedza robota, a robot ma przy sobie resztki ciała Williama. Ale pacjent jest żywym człowiekiem. Ma żywe, kompletne ciało, które jest poważnie zniszczone i spalone. Jeśli przestanie oddychać, umrze. Jeśli przedawkuje leki, to zginie. Jest to żywy człowiek. Nie ma żadnego związku ze scrap trapem. Pacjent nie ma w sobie żadnych metalowych części czy żadnych przecięć, które sugerowałyby awarię zatrzasków. To zwykłe spalone ciało człowieka. Mógłbym też dodać, że UCN sugeruje, że jest tutaj uwięziony protagonista, jest ten, którego nie powinien był zabić, ale najwyraźniej też wiele innych dusz. Co najmniej jedna, bo tyle wynika z kwestii robotów. Tymczasem mężczyzna z sali 1280 to walka 1 na 1. Pielęgniarki same mówią, że w jego mózgu walczą ze sobą dwa różne źródła impulsów. Dlatego nie widzę żadnego powiązania między Fazbear Frights a grami. Osobny świat, który przedstawia podobne wydarzenia. Bo podobieństwa tutaj są, ale są też różnice. Oba światy działają na podobnych zasadach i Fazbear Frights ma wskazówki do starej fabuły, ale nic nie powinno być stąd brane dosłownie. To nie jest William z gier. Andrew nie istnieje w grach, tak jest mój wniosek. Jak więc interpretować i w ogóle dyskutować te książki? Na pewno nie powinniśmy brać niczego tutaj jako bezsprzeczny fakt, bo nawet gdyby Scott tego chciał, to nie jesteśmy w stanie zweryfikować, które informacje są ważne, a które nie. Jeżeli Fazbear Frights to fakty, to wszystko jest faktem, zaczynając od masowo produkowanych push-trapów aż po męską ciążę. Ale różne informacje mają różne cele. Niektóre są wskazówkami, ale istnieje masa innych, które są tylko po to, żeby opowiedzieć nową historię. Ta historia nigdy nie pojawia się w grach. Taki push-trap działa tak samo w grach i w książkach, ale w grach jest powiązany z eksperymentem, powiązany ze snem. Ten push-trap nie jest prawdziwym zagrożeniem, nie jest nawiedzony, nie ma agonii, nie ma na celu nikogo zabić. Żadna z tych rzeczy nie ma związku z tym, co wiemy o FNAF 4. Fazbear Frights jest jednak inaczej. Tam miała się pojawić niebezpieczna zabawka nasączona agonią. Nikt teraz nie zacznie tłumaczyć, że push-trap z FNAF 4 mógł przegryźć się przez drzwi. Nie musiał tego robić, różnica jest wyraźna. Moja filozofia zawsze trzyma się tego, że historię FNAF 2 opowiada FNAF 2. Choć mamy wiele gier, to każda z nich mówi o swojej własnej historii. Niestety nie udało nam się znaleźć wszystkich informacji, więc dostajemy dodatkowe wskazówki i dodatkowy kontekst później, ale jest on tylko dodatkiem, bo Scott nigdy nie planował 10 gier do przodu. Jeżeli Sister Location wprowadza i szczegółowo omawia Baby, to te informacje tworzą historię Sister Location. Jeśli nowa gra poda nam coś nowego na temat Baby, co nie istniało wcześniej, to te nowe informacje są nowe, nie są one częścią historii przedstawionej w Sister Location. Nowe informacje mogą być jednak pomocniczym argumentem, wskazówką. Nowa fabuła jest często pisana konkretnie po to, żeby zwrócić naszą uwagę na coś, czego wcześniej nie zauważyliśmy. Scott mówi nam: hej, spójrz na FNAF 2. Widzisz ten element tutaj? Ten, o którym nikt nie rozmawia? Jest bardzo ważny, zastanów się nad nim. Nowy wątek pozwala nam spojrzeć na stary wątek z innego punktu widzenia, który ten punkt widzenia może normalnie uargumentować. I tylko wtedy taka teoria ma dla mnie sens. Inaczej nie da się zweryfikować tego, co jest prawdą, a co jest fałszem. Albo jesteśmy w błędzie, albo mówimy o nowej informacji, która nie wyjaśnia nam starych gier, bo jeżeli Scott chciał coś przekazać poprzez FNAF 2, to ta informacja znajduje się we FNAF 2. To jest chyba prosty, logiczny wniosek. A właśnie w takie pułapki wpadamy, kiedy informacji nie weryfikujemy. Wybieramy sobie to, co jest wygodne dla naszego argumentu i tworzymy zupełnie nowe znaczenie dla starych gier. To nowe znaczenie nie ma prawa działać. Tak więc dla was wszystkich, którzy nie czytacie książek i którym ciężko jest dyskutować na temat tego, co znajduje się w książkach, to mogę powiedzieć tyle. Nie akceptujcie niczego, czego się grami udowodnić nie da. Jeżeli wam ktoś powie, że push-trap jest nawiedzony przez Mengel, bo coś takiego ktoś przeczytał w książkach, nie wierzcie w taką informację, dopóki FNAF 4 tego nie udowadnia. Bo co by się nie działo i ile 10 serii książek Scholastic nie zacznie pompować, fabuła gier znajduje się w grach. Teoria o FNAF 2 skupia się o informacje z FNAF 2. Jeśli chcesz użyć informacji z FNAF 3, żeby wyjaśnić znaczenie FNAF 2, to nawet coś takiego trzeba robić ostrożnie. Bo jak już powiedziałem, Scott nie planuje 10 gier do przodu. Robi FNAF 2, otwiera wątki, wprowadza postaci, a potem wyjaśnia te postaci i zamyka wątki.
Czasami rzeczywiście zostawia rzeczy na przyszłość. FNAF 2 mówi o Fredbear's Family Diner i nie wyjaśnia tego miejsca, ale FNAF 2 nie opowiada o Fredbearsach. To jest tylko tło fabularne do innych wydarzeń. Oczywiście pamiętajcie, że jest to moje zrozumienie, moja interpretacja tych wskazówek. Jestem otwarty na cudze zdanie, ale moje słowa mnie osobiście mocno przekonują. Uważam jak uważam, ponieważ inne sposoby nie działają. Jeżeli nie będziemy ostrożni, to będziemy dużo wymyślać. Zacznijmy zmieniać znaczenie, jakie każda gra ze sobą przekazywała. Bo ona wtedy wcześniej nie miała prawa takiego nowego znaczenia mieć. Zapraszam do dyskusji, ale nie jestem w stanie nawet przyjąć żadnych alternatyw, dopóki te najważniejsze problemy nie zostaną wzięte pod uwagę. Pewnie ktoś wyskoczy z wnioskiem, że Scott zredkonował starą fabułę, więc ona faktycznie ma inne znaczenie niż wcześniej. Ale tutaj znowu wracam do początku, jak to zweryfikować, co za tym świadczy. Fandom jest bardzo szybki do wymyślania sobie plot holi i błędów. Nie ma żadnego rozwiązania, więc był retcon. Ale tak nie jest. Często brakuje nam informacji, albo trzymamy się błędnych założeń. Scott był bardzo jasny, że w serii był tylko jeden retcon i nie wprowadził żadnego zamieszania. Nie wpływał na nasze teorie, bo dobrze rozumiem poprawne informacje. Jednocześnie Scott wyraził się w miarę jasno, że gdyby jakiś nowy retcon miał miejsce i stwarzał problemy, to będzie on jasno przedstawiony. Scott osobiście powie, że zmiana miała miejsce. Dlatego nie ma sensu wyobrażać sobie żadnych retconów i zmian fabularnych, bo Scott jest dobrze świadomy, że czegoś takiego nie da się zweryfikować. Jedną z bardzo ważnych wskazówek w Fazbear Fright jest temat agonii. A zawsze istniał tutaj taki temat negatywnych i pozytywnych emocji. Cierpienie, które prowadzi do nawiedzeń. Szczęście, które prowadzi do uwolnienia. Już od czasów FNAF 3 było coś takiego wyraźnie widoczne. Agonia miało według mnie zwrócić naszą uwagę na te wątki, bo jej zignorowaliśmy. Kiedy pojawił się Remnant, to w ogóle zapomnieliśmy o The Happy Day na przykład. Ale fabuła gier mówi tylko o negatywnych emocjach w temacie nawiedzeń i o niczym więcej. Agonia, w takiej formie jaka pojawia się w Fazbear Fright, nigdy wcześniej nie istniała. Po części podobny koncept istniał w trylogii książkowej, gdzie Henry tworzy zupełnie nowe życie ze swojego cierpienia. Ale w grach tego nowego życia nie ma. Nowa logika nie powinna być podkładana pod stare gry, bo Scott wcześniej o niczym takim nie myślał. Wiele teorii mówi o tym, że Shadow we FNAF 2 to byty stworzone z agonii, które reprezentują śmierć, reprezentują Williama, ale FNAF 2 nic o czymś takim nie mówi. Nie ma sensu, żeby Scott kiedykolwiek oczekiwał od nas takiego rozwiązania. Bardzo mocno rozdzielam to, w jaki sposób agonia jest wskazówką do zrozumienia poprzednich informacji, a w jaki sposób jest nową logiką stworzoną na potrzeby Fazbear Frights. Wszystko, co da się omówić przy użyciu gier, jest ważne w grach. Cała reszta, a jest tego dużo, to nowe informacje. Scott bardzo często prowadzi taki storytelling we FNAF. Powstaje nowa fabuła tylko po to, żeby wyjaśnić starą fabułę. Inna sytuacja. Jest takie założenie, że MCI, czyli zabójstwo piątki dzieci, dzieje się w 1985 roku. To popularna teoria, ponieważ i książkowa trylogia, i Fazbear Frights używają tego roku. Czemu Scott powtarza go tak często, jeżeli jest on niepoprawny? Powinien być poprawny. Ale problem jest prosty. Liczba 1985 nigdy nie pojawiła się w żadnej grze. Co Scott chce nam tutaj przekazać, jeżeli jest to nieistniejąca informacja? Ona nawet nie ma znaczenia, więc nie ma powodu, żeby w ogóle zwracać na nią uwagę. Dlatego trzeba zinterpretować to inaczej. Konkretny rok ma małe znaczenie, ale istnieje bardzo ważne pytanie. Czy MCI wydarzyło się przed, czy po FNAF 4? Informacje z książek sugerują, że wydarzyło się to później, a to miałoby duży wpływ na teorię. Ma wpływ na lęk dzieciaka, bo istnieją teorie, że chodziło o zabójstwo. Byłyby błędne. Ma wpływ na tłuszczaki, bo są teorie, że nawiedzają je duchy MCI. Te teorie byłyby błędne. Jeśli to wydarzenie dzieje się w 1985 roku, to całkowicie odrywa to chłopca od zabójstw i robi z FNAF 4 znacznie bardziej samodzielną historię. Istnieje więc możliwość, że właśnie to chciał nam Scott przekazać, kiedy wymyślił rok 1985. MCI dzieje się później niż FNAF 4, ale wcześniej niż FNAF 2. Tyle. Może chciał powiedzieć, za bardzo patrzycie się na zabójstwa Williama, a zupełnie nie o to chodziło we FNAF 4. Spójrzcie gdzie indziej. To oczywiście jest wciąż interpretacja do zweryfikowania, a nie bezsprzeczny fakt, ale warto się temu przyjrzeć. Trzeba zrobić dobrą teorię, która bierze to pod uwagę i nadaje prawdziwy sens FNAF 4. To jest jedyny sposób, żeby zweryfikować ten rok. Bo zamiast tego możemy się kłócić. Fazbear Frights jest ważne. 1985 rok jest poprawny. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, że ten rok sam w sobie jest nieistotny. Nie warto się niego kłócić, dopóki czegoś nie znaczy. Warto jest robić teorie, które biorą po prostu taką możliwość pod uwagę. Łączą ten 1985 rok z wydarzeniami z FNAF 4. W ten sposób wskazówki zwracają naszą uwagę na dowody już istniejące w grach i dopiero coś takiego ma sens. Remnant jest ogólnie ciężkim tematem. W Fazbear Fright dostaliśmy monolog, który bezpośrednio mówi o Remnancie, choć jest on trochę ogólny, tajemniczy, filozoficzny. Są to słowa naukowca, który próbuje opisać wszystkie skomplikowane koncepty w uproszczony sposób. Ale wygląda na to, że jest tutaj dużo więcej do omówienia, bo taki FNAF wiki wprowadzą mnie spore zamieszanie, bo tworzy kontrast między agonią a Remnantem, gdzie wiąże Remnant z pozytywnymi emocjami. Musiałbym zacząć grubo dyskutować późniejsze teorie, żeby w ogóle skomentować, czy to wyjaśnienie ma sens, czy nie, więc zostawiam to na później.
ale już od książkowej trylogii dostawaliśmy ciekawe odpowiedzi. FFPS podaje nam bardzo ogólne wyjaśnienie Remnantu, a 4. schowek zwyczajnie się z tym dobrze komponuje. Książkowa trylogia tak jakby podaje nowe informacje, ale są one spójne i zrozumiałe ze starymi. To po prostu tak jakby ktoś zrobił teorię i zinterpretował Remnant opisany w FFPS-ie. Musimy stwierdzić, czy jego interpretacja jest poprawna. Fazbear Frights potwierdza nam co najmniej, że metal jest nawiedzony, choć naukowiec mówi, że jest to bardzo proste, nienaukowe wyjaśnienie tego konceptu. Porównuje to do wody przewodzącej prąd. Mówi, że osoby, które odeszły, wydają się być znowu prawdziwe, taki trochę filozoficzny opis. Mówi o wspomnieniach, więc można nawet zacząć wątpić, że duchy są naprawdę duchami, a może jedynie wspomnieniami ofiar. Ale no wydaje mi się, że nie do końca tak to działa, skoro wielokrotnie patrzymy na historię oczami ducha. Jest to temat do głębszych rozważań, ale jak mówię, muszę nadrobić wszystkie książki do końca, zanim zacznę dyskutować informacje, komentować różne interpretacje, które się tutaj pojawiły. To większy temat, na dłuższy czas, na osobny odcinek. Historia Coming Home, która opowiada o Chice, opowiada o The Happiest Day, jest bardzo przyjemna. Suzy, czyli ofiara z Chiki, powraca duchem do swojego domu i próbuje znaleźć zaginioną lalkę, którą gdzieś schowała i nie pamięta gdzie. Jest to bardzo ciekawe opowiadanie, bo za dnia duch dziewczynki po prostu łazi po domu, ale w nocy przychodzi tam Chica i siłą zabiera ducha ze sobą. Suzy wie, że ma coraz mniej czasu i pewnego razu już nigdy nie będzie w stanie wrócić. Ale właśnie, na ostatnią chwilę jej siostrze udaje się odnaleźć lalkę. Siostry spotykają się ze sobą ostatni raz i Suzy odchodzi z Chiką. Ale odchodzi w zupełnie inny sposób niż wcześniej. To jest The Happiest Day. Dużo można z tego miejsca wyciągnąć i analizować na temat duchów, na temat emocji. Bardzo często interpretuje się to w ten sposób, że robot Chica właśnie reprezentowała negatywne emocje, które pokonują i pożerają Suzy. W pewnym momencie nie będzie ona w stanie wrócić do przytomności. W pewnym momencie stanie się bezmyślnym robotem, którym kieruje jedynie agresja. Ta historia pojawiła się w serii, zanim jeszcze dobrze poznaliśmy Jake'a, więc to jest pierwszy przypadek, w którym Fazbear Frights skomentował The Happiest Day. Zwyczajne, pozytywne emocje, pozytywne wspomnienie pozwalające duchowi odejść. Tyle mam do powiedzenia na teraz w temacie Fazbear Frights. Seria jest bardzo fajna, dużo informacji można z niej wyciągnąć. Trzeba to jednak robić ostrożnie według mnie. Nie wyciągać pochopnych wniosków, porównywać informacje z książki z informacjami z gier. No i bardzo ważna rzecz, traktujcie te książki jak były zwyczajnymi książkami, bo tak jest. Osobno istnieją tutaj wskazówki fabularne, a osobno mamy po prostu swoją własną oryginalną historię. Stage Fright jest bardzo fajną postacią. No i mam nadzieję, że rozjaśniło się to trochę dla wszystkich, którzy nie chcą się w tę serię wgłębiać. Jak mówię, nie trzeba nawet czytać tej serii, a wciąż można bardzo dobrze dyskutować fabułę FNAF. Fazbear Frights ma na celu jedynie nam pomóc i zwrócić uwagę na informacje, które już w tej serii istnieją. Dlatego też ktoś, kto czyta książki, może dostać dodatkowe wskazówki, jak interpretować tę serię, ale wciąż powinien te wskazówki wyciągnąć, poprawnie je zinterpretować, połączyć z informacjami z gier i opowiedzieć o tym w fandomie. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć gry lepiej, a kiedy zrozumiemy gry lepiej, to nie będziemy potrzebowali książek. W takim przypadku już nam pokazali, na co mamy się patrzeć i już się na to patrzymy w poprawny sposób. Te wszystkie informacje znajdują się w grach, które ograliśmy. Tyle mam do powiedzenia na temat teorii. Na dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Niedługo będę omawiał 7 Fazbear Frights, Cliffy. Będę starał się w tym roku omówić wszystkie Fazbear Frights po kolei, ale niestety chwilę to zajmie. Gdybym miał zrobić maraton i omówić wszystko od początku do końca naraz, to by mój kanał zginął i dobrze o tym wiem. Potrzebne są filmy, które są dla wszystkich ciekawe, a Fazbear Frights niestety taki nie jest. Dlatego co będzie, to będzie. Obecnie dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach. Ten, nad którym teraz pracuję, będzie ciekawy, bo będziemy sobie rozmawiać o innej ścieżce, na którą seria FNAF miała bardzo duże szanse trafić.